Wielodomenowość to jest taki temat, który możemy przez kilka soczewek ocenić. Jedna to jest oczywiście ta technologiczna, zdolnościowa. Ta jest chyba najłatwiejsza i ta zajmuje w mojej ocenie 90% ponad tej dyskusji publicznej. Tak? Wszyscy rozmawiamy o efektorach, o sensorach, o technologiach, które są dostępne. Natomiast jest jeszcze duża część, którą ja oceniłbym taką soczewką kulturową, żeby te wszystkie technologiczne, poszczególne obszary ze sobą się komunikowały w krótkim czasie efektywnie. Musi być ta kultura wewnętrznej komunikacji. Tak? Czyli żeby nie było to, tak jak Pan mówi, to jest silosowo, żeby siły powietrzne rozumiały wojska lądowe, a marynarka żeby była w stanie rozmawiać z tymi elementami domeny cyber. To jest najtrudniejsze w mojej ocenie. Dlatego edukacja, rozmowa, dyskusja, wnioski, które wyciągamy nie tylko z wojny na Ukrainie, bo musimy pamiętać, że ta wojna jest też specyficzna. Pomimo tego, że ona obnaża tutaj rosyjskie zdolności czy dysfunkcje, pokazuje też świetne rozwiązania Ukraińców, to jednak to nie są państwa natowskie, jednak troszkę w innym momencie rozwoju były siły zbrojne Ukrainy. Musimy to rozdzielać, tak mądrze korzystać z tych wniosków, które są dla nas ważne, implementowalne, ale również odrzucać te, które wynikają tylko i wyłącznie z tej takiej niszowej natury czy konfliktu na Ukrainie. Więc ta wielodomenowość, tak jak powiedziałem, że oprócz tej dyskusji, która tutaj się toczy o nosie tych wszystkich efektorów i sensorów, które z sobą się komunikują, to jednak ta potężne wyzwanie związane właśnie z tą zmianą kultury, bardziej spłaszczeniem, z taką otwartością, niebudowaniem tych samych zdolności, tych samych struktur, tych samych dowództw, tak, w poszczególnych domenach czy rodzajach sił zbrojnych, tylko ta taka mądrze pojęta połączoność. Także tutaj, mimo że jest to tylko może 10%, to ja najwięcej uwagi tutaj poświęcę. Zresztą już dzisiaj rozmawiałem, to sobie również zamówiłem kilka rozmów dotyczących właśnie tych operacji wielodomenowych, żeby popracować też troszeczkę nad zmianą tej kultury.